Witajcie w trzecim i ostatnim zimowym odcinku z Tatr. Tę wycieczkę zrobiliśmy od razu, wracając z przysłopu Miętusiego. Dlatego miejscem, z którego zaczynamy i będziemy kończyć, jest parking u wylotu Doliny Małej Łąki. Jeśli chcecie odwiedzić tylko te dwie doliny, to najkrótszą opcją jest rozpoczęcie wycieczki z parkingu przy Dolinie Strążyckiej. Można również zacząć spod Wielkiej Krokwi. Wszystkie warianty umieszczam w opisie filmu. Pierwszą odwiedzoną przez nas doliną jest Dolina ku Dziurze. Nie trudno zgadnąć, że jej nazwa, jak i potoku tu płynącego, wzięły się od nazwy największej z trzech znajdujących się w jej środkowej części jaskiń – Dziury. Do doliny wchodzimy z drogi pod reglami. Szlak wiedzie jednostajnie pod górę. Nie napotkamy tu żadnych trudności technicznych. Dopiero pod koniec szlaku, tuż przed wejściem do jaskini, szlak robi się bardziej stromy, co w zimie jest mocniej odczuwalne. Dolina nie jest długa, bo to tylko 900 metrów w jedną stronę. Suma podejść wynosi około 140 metrów. Wędrówkę umila płynący tu potok, który w okresach suszy czy mroźnych zim zanika. Nazwa jaskini bardzo dobrze oddaje charakter jej wnętrza. To po prostu wielka dziura. Tyle, że zimą o wiele ciekawsza i ładniejsza, gdyż tworzą się tu lodowe stalaktyty, stalagmity czy lodospady. Jaskinia jest udostępniona do samodzielnego zwiedzania, ale koniecznie zabierzcie ze sobą źródło światła, najlepiej czołówkę, bo warto mieć wolne ręce. Jaskinia w środku jest bardzo stroma, dodatkowo w zimie jest śliska od lodu, a jesienią usłana jest ogromną ilością bukowych liści nawianych do środka. Badania wykazały, że jaskinia ta jest jedyną w polskiej części Tatr, która powstała na skutek krążenia gorących wód hydrotermalnych, o czym świadczą widoczne w jej stropie misowate zagłębienia. Wracamy tym samym niebieskim szlakiem do drogi pod reglami. Jeszcze niedawno, do 2004 roku, szlak ten był koloru czarnego. Zmiana nastąpiła po tym, jak konieczne było przyporządkowanie drodze pod reglami koloru szlaku, którego do tej pory nie miała. Sama
droga pod Reglami też miała swoją historię. Dawniej zwana była żelazną drogą, gdyż w XVIII i XIX wieku transportowano tędy wyroby hutnicze między starymi kościeliskami a Kuźnicami. Tak dla przypomnienia, choć trudno sobie to dziś wyobrazić, Kuźnice były jednym z największych przedsiębiorstw branży metalowej w Galicji. Na miejscu dzisiejszej stacji kolejki linowej stał wielki piec, a obok niego walcownia czy kuźnie, stąd i nazwa Kuźnic. Po około 30 minutach dochodzimy do drugiej doliny. Droga pod Reglami, Dolina ku Dziurze i Dolina za Bramką są jedynymi szlakami, na których za wstęp nie pobierana jest opłata. Wędrujemy od teraz zielonym szlakiem po krótkiej, 800-metrowej dolinie. Po lewej stronie towarzyszyć będzie nam potok z Zabramki. A skąd nazwa doliny? Skoro w poprzedniej dolinie była dziura, to tu powinna być bramka. No i kiedyś była. Chcąc ułatwić zwiedzanie turystom, wąskie przejście zwane właśnie bramką zostało w 1875 roku wysadzone tylko po to, by poprowadzić tutaj szerszą i bardziej wygodną drogę. Mijamy ten akt wandalizmu i ruszamy dalej tą uroczą, ale rzadko odwiedzaną doliną. Dolina za Bramką jest jeszcze mniej wymagająca od poprzedniej. Na całym szlaku pokonujemy tylko 100 metrów wzniesienia. Dochodzimy do miejsca, w którym dolina się rozdziela. Łączą się dwa potoki, a nasz szlak już się kończy. Jednak na początku XX wieku można było iść jeszcze dalej, na szczyt góry Łysanki. Dziękujemy wszystkim patronom za wspieranie naszego kanału. Przejście szlaku z parkingiem przy Dolinie Małej Łąki zajęło nam około 3 godzin i przeszliśmy około 9 km. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.